czajnikowy.pl. Dzisiaj porozmawiamy o kawie i o pieprzu. A tak naprawdę nie będzie to ta kawa, o której myślicie, ani ten pieprz, o którym myślicie. Kawa, pisana przez V, albo kawa, to jest roślina, która nie jest spokrewniona ani z kawą, ani z pieprzem, choć nazywa się pieprz metystynowy. Jest to roślina, która występuje na Wyspach Pacyficznych i nie hoduje się jej dla tych nasionek, ani podobnych do pieprzu, ani podobnych do kawy, tylko dla korzenia. Kawa może występować w dwóch odmianach, a właściwie w całej rzeszy odmian, ale jedna z nich, czyli szlachetna kawa, uprawiana jest właśnie po to, żeby przygotowywać napój z korzenia. Inne, nieszlachetne, rosną znacznie szybciej, ale mają inną kompozycję związków chemicznych, przez co są raczej mniej użyteczne i mniej nadają się do przygotowywania napoju, aczkolwiek robi się to również. Jest to roślina, która potrzebuje 5 lat, żeby dojrzeć i żeby korzeń był odpowiedni do przygotowania surowca do produkcji napoju zwanego również kawa. Samoa, Fidżi, Vanuatu, a nawet Hawaje to są miejsca, w których powinniśmy szukać dziko rosnącej kawy, no i również uprawianej kawy. Miejscowi znają ją od bardzo dawna i praktykują jej picie, rzucie, powiedzmy zażywanie, również od niepamiętnych czasów. Nie tylko chodzi o właściwości, które jako używka może powiedzmy wywierać, ale również o właściwości prozdrowotne. Ale rozwinęło się wokół tego również coś na kształt ceremonii. Taki napój z kawa jest zarezerwowany, przynajmniej był kiedyś zarezerwowany dla mężczyzn. Również kobiety mogą już go dzisiaj pić, ale kiedyś było to takie, prawda, panowie zbierali się wieczorem, snuli opowieści i właśnie ta kawa im pomagała przy tym. Pijano to w różnej postaci. Tak jak mówiłem, przygotowuje się to z korzenia. Taki korzeń może być rzuty na świeżo, kiedy go tylko wykopiemy i taki ma najbardziej intensywne, najmocniejsze właściwości i nie można go nazwać napojem. Żeby przygotować napój, musimy korzeń rozgnieść, rozkruszyć, rozetrzeć i to się robi również na 2 sposoby, ponieważ możemy albo użyć świeżo wykopanego i wtedy powstaje taki zielono-bury, bardzo intensywny w zapachu i w smaku napój, albo możemy go wysuszyć na słońcu, co jest częstsze, ponieważ możemy go przechowywać wtedy dłużej. No i oczywiście odparowując wodę zwiększamy procentowo udział wszystkich substancji, które nas w tym korzeniu interesują. Takie korzenie zatem rozłożone na słońcu schną, a potem zbieramy je i rozcieramy, tłuczemy, gnieciemy, miażdżymy na specjalnych żarnach, które przygotowane są, uwaga, z rafy koralowej, z koralowca. To jest może u nas niepopularne, ale wyobraźmy sobie, na tych wyspach to właściwie wszędzie dookoła znajdziemy ten surowiec. Rozciera się zatem takimi ręcznymi żarnami. Powstaje z tego coś, co przypomina może takie drzazgi, no i to służy do przygotowania napoju. Jest też wersja, gdzie mielimy to już zupełnie na proszek i robimy taką bardzo intensywną esencję, kiedy mieszamy to z wodą, bo tak by trzeba to nazwać. Nie jest to do końca napar, nie jest to odwar, jest to powiedzmy wymacerowane. Jest to ekstrakcja substancji w wodzie nierozpuszczalnych do wody, czyli musi to mieć w postać takiej mętnej zawiesiny, którą robi się przy użyciu wody ciepłej, ale nie wrzątku. Kawa prezentuje się w ten sposób. To jest ta nasza, którą ściągnęliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówiłem, takie drzazgi. Możecie również z Nowej Zelandii sobie kupić. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię, skąd to mamy? Bo to nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste, a w dodatku nie jest takie legalne, przynajmniej do niedawna. Na pewno słyszeliście o tym, że kawa jest nielegalna, nie wolno, narkotyk. Nie można kupić, posiadać, przechowywać, przetwarzać, spożywać, być pod wpływem, ani w ogóle handlować. No i skąd to się wzięło? Jest tak, że Unia Europejska uznała, że jest to szkodliwe. Opowiem Wam później dlaczego. Niemniej miało to szkodzić na wątrobę, co ciekawe. Wcale nie chodziło o jakiekolwiek psychoaktywne właściwości. Uznano, że jest to szkodliwe i każdy kraj unijny miał prawo samemu sobie zadecydować o dostępności kawy i o tym, jakie mają być w ogóle ograniczenia w jej handlu. No i niektóre kraje po prostu sprzedawały, dając ostrzeżenie, a
Jeden kraj był taki, który w ogóle tego zakazał i wrzucił to do wora z narkotykami. Była to Polska. Także u nas nie można było kupić, więc dlaczego się to zmieniło? Okazuje się, że wykreślono w sierpniu zeszłego roku kawę z listy narkotyków. Od tej pory posiadanie i ogólnie używanie i tak dalej jest legalne. Co jest nielegalne? Sprzedaż tego jako substancji spożywczej, ponieważ żeby coś mogło być sprzedawane do spożycia, czyli takie ziółko do zaparzenia, musi to nie tylko być wykreślone z listy narkotyków, ale musi też być wpisane na listę substancji spożywczych. A to nie zostało jeszcze wpisane. Także generalnie można to sobie mieć i nawet można to kupić, ale nie jako środek spożywczy. My dlatego ściągnęliśmy z USA, ponieważ tam jest to środek spożywczy, jest to przebadane, jest to, powiedzmy, marka, która dba o to, żeby to było bezpieczne, żeby to była ta szlachetna kawa, prawda? Nie ta, którą mówiłem, że jest nieszlachetna i rośnie szybciej i jest pospolita, rośnie jak chwast i ogólnie ma taką średnią tę kompozycję składników, która nam się nie podoba. Może to być zanieczyszczone, może to być zgnite nawet, to też jest istotne, ponieważ do tego dalej przejdziemy też. A my mamy tę najfajniejszą. Stąd jeżeli macie czas i ochotę, to jak najbardziej można sobie zainwestować i ściągnąć ze Stanów. Nie polecamy kupowania takich niespożywczych, ale zaczynają być gdzieś dostępne. Dostępne są też ekstrakty w postaci tabletek, takich suplementów diety, można by powiedzieć. To też nie polecamy, bo szczerze mówiąc też nie do końca wiadomo, co i jak tam się znalazło. No my mamy pomielony korzeń, więc nie ma tu żadnego problemu. Przystępujemy do pichcenia, bo chwilę to potrwa. Co ja w ogóle robię? No, spośród różnych dziwnych rzeczy, które widzieliście już na tym kanale, to ja myślę, że to jest w czołówce. Ja ugniatam wora takiego pełnego tej kawy. Zauważcie, ten płócienny woreczek był dołączony do zestawu, w sensie po prostu do kawy. No, porządni tak robią, kiedy to jest fajna, porządna, droga kawa wysokiej jakości. Wtedy jest taki worek i do tego worka wsypuje się 30-40 gramów, zależy jakie tam plemię gdzieś było bogate i kogo było stać na ile kawy. I to zalewa się wodą, około 700 ml, woda ciepła, 40 stopni plus minus. No i ugniatamy tego wora. Ugniatamy, żeby, o proszę bardzo, jak najwięcej się przedostało tutaj tej zawiesiny. Dlaczego my to robimy? Bo tak naprawdę w kawie interesują nas substancje w wodzie nierozpuszczalne. Co to znaczy? Że one mogą przejść do naparu, o tak, w postaci takiego błota, widzicie to? Ten pył jest właśnie pełen substancji nierozpuszczalnych. Nie moglibyśmy tego odcedzić dokładnie, klarownie, bo wtedy byśmy to stracili. To musi być taka zawiesina, a żeby lepiej to zrobić, musimy to po prostu tak miątolić przez jakieś 15 minut aż i wtedy będziemy mieli wysokiej jakości kawę. Myślę, że w tym czasie jest dobra chwila, żeby opowiedzieć, po co to się robi? Bo dużo już o tym powiedzieliśmy, że się robi, gdzie się robi, jak się robi, ale po co się to robi? Po co cały ten zachód? Po co wykopywać korzenie, suszyć, mielić i po co je tak ugniatać w garnku? Kawa wykazuje właściwości psychoaktywne. Nie bójmy się tego słowa, ponieważ kofeina też jest substancją psychoaktywną. Kwestia skali i kwestia objawów. Kawa pijana jest dla odprężenia, dla uspokojenia, dla wyciszenia umysłu, dla poprawy jakości snu, dla lepszej koncentracji, dla większej elokwencji, dla wyostrzenia zmysłów, dla wyciszenia się, ponieważ użytkownicy kawy zgodni są co do tego, że wyostrza się słuch. Dźwięki zaczynają być
lepiej odbierane, przyjemniejsze. Warto sobie posłuchać muzyki, jakichś klasyków, czy mniej bardziej, ale również hałasy są bardziej odczuwalne, przez co pijący kawę zachowują się cicho, siedzą sobie w ciszy. Generalnie dużo rozmawiają, słuchają muzyczki i tak dalej, ale nie ma hałasów. Jest to taka spokojna impreza. Mówię impreza, ponieważ na Wyspach Pacyficznych są specjalne lokale, takie kawiarnie, wiecie, gdzie można się tego opić i gdzie początkowe działanie kawy, kiedy się tego opijemy, wprawia nas w taką lekką euforię, poprawia nam nastrój, robimy się, jak przeczytałem gdzieś nawet poetycko, panami swego sumienia i duszy, więc ogólnie zaczynamy być bardzo wymowni, bardzo tacy optymistyczni, pozytywnie nastawieni do całego świata, zapominamy o naszych problemach, odstresowujemy się, jesteśmy po prostu szczęśliwi. No a później przychodzi bardzo intensywne odprężenie, taki relaks, który wręcz paraliżuje nas do tego stopnia, że nie chce nam się w ogóle za bardzo ruszać, ale rozmawiać albo słuchać muzyki. Odprężamy się, no i poprawia to też zasypianie, jeśli ktoś ma z tym problemy. Działa bardzo antydepresyjnie, bardzo przeciwstresowo i przeciwbólowo, ponieważ te psychoaktywne właściwości to nie wszystko. Mamy również właściwości przeciwbólowe, przeciwnowotworowe, czego już dowiedziono. Można tym dobrze poprawiać sobie pracę układu oddechowego, zwalczać astmę, poprawia pracę układu moczowego. No i mamy też kilka takich właściwości dodatkowych, które powiedzmy są trochę dziwne. Na przykład drętwieje nam lekko język, w ogóle wnętrze ust, co przypomina takie lekkie znieczulenie stomatologiczne, ale co ciekawe, również pojawia się czasami mrowienie w okolicach genitaliów, które z kolei wzmaga wszelkie doznania, które tam możemy mieć, więc niektórzy pijają to nie tylko przed spotkaniem z kolegami, ale też z dziewczyną. Nie można nie wspomnieć o kontrowersjach na temat negatywnych właściwości kawy, a konkretnie tematu wątroby, ponieważ niegdysiejsze badania wykazały, że kawa źle wpływa na wątrobę i wzięło się to z tego, że do badań użyto ekstraktów, które niestety były wykonane z tej nieszlachetnej wersji kawy. W dodatku nie używało się wtedy wody do ekstrakcji, tylko różnych chemicznych rozpuszczalników, które służyły właśnie do uzyskania odpowiedniej esencji. No i jak stwierdzono, również zdarzały się korzenie spleśniałe, nadpleśniałe. No wszystko to obciążało wątrobę i między innymi był to jeden z powodów, dla których w ogóle uznano, że warto się zająć tematem legalności kawy. Tak naprawdę nie jest szkodliwa. Ta szlachetna, porządna kawa przygotowana tak jak należy, wykazano, że powoduje jakiekolwiek w ogóle szkody w wątrobie u jednej osoby na 100 milionów. Wyobraźcie sobie, jak rzadko. Możemy za to bezpiecznie ją pić. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to na leki antydepresanty. Jeżeli przyjmujemy je, miejmy świadomość, że w wątrobie są one metabolizowane, tak jak substancje zawarte w kawie. Co za tym idzie? Kiedy po prostu pijemy kawę, to nasze enzymy wątrobowe są zajęte kawą i nie metabolizują leków, przez co gromadzi nam się ich w ciele za dużo i gdyby lekarz o tym wiedział, przepisałby po prostu ich mniej. Więc po prostu nie pijmy tego razem. Dłonie pomarszczone, woda robi się zimna. Kończymy to zagniatanie. Wyciskamy ostatki. Wszystkie magiczne substancje w wodzie, jak się rzekło, nierozpuszczalne. Jest nam do tego potrzebna też jeszcze łyżeczka, ponieważ to szybko osiada. Warto tutaj przemieszać i nalewamy do czareczki. Najmniej istotne może się wydawać przy tych wszystkich cudownych właściwościach to, jak to smakuje. No i o tym też warto wspomnieć, ponieważ w ogóle to pachnie trochę chrzanem, trochę ziemiście. No jest to korzeń, wiecie, i to tak naprawdę pachnie korzennie, ale nie w sensie przypraw orientalnych, tylko naprawdę jak taka pietrucha i to w dodatku trochę jakby nieumyta. Trochę taka, no, specyficzny zapach. Nie wygląda to też jakoś wspaniale, ale pamiętajmy, że no nie dla smaku się to pija. Pija się to w odstępach czasu, żeby się przyzwyczaić, ogólnie zaobserwować, jak nasze ciało na to reaguje, jaki stan, powiedzmy, ten psychoaktywny najbardziej nam odpowiada, no i też jaką mamy kawę, ponieważ jeżeli trafi się nam ta nieszlachetna,
to niestety te kawalaktanty, które tam są, a jest ich 15% suchej masy i jest ich 18 aktywnych w ogóle, mogą być w takiej kompozycji, która nie da nam takich fajnych, oczekiwanych doznań. Może to być mniej przyjemne, może się pojawić kac, mogą się pojawić nudności, więc warto też po prostu nie wypić całego gara naraz, a no, trzeba sobie po prostu dozować. Pamiętajmy, że jest to nieuzależniające i może być nawet stosowane przy leczeniach innych uzależnień, więc samo dobro. Nie przedłużając, kosztujemy, opiszemy, jak to smakuje. Niedobre. Muszę Wam powiedzieć, że nie. Ojejku, strasznie takie intensywne, bardzo takie korzenne, ostre, trochę kwaśne. Och, nie jest to coś, co naprawdę można dla smaku pić. Pamiętajcie, to się nie robi tak jak ja, to trzeba po prostu w całości wypić, poczekać troszkę, znowu wypić. Dlaczego w całości? A no bo to strasznie osiada ogólnie. Musimy to ciągle albo mieszać, albo ciągle po prostu wypijać naraz. Także smacznego, na zdrowie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.